W tym tutorialu pokażę Wam, jak zamykać oczka w takim podwójnym kołnierzyku. Tworzenie podwójnego kołnierzyka polega na tym, że to, co przerobiliśmy i ma stanowić nasz kołnierzyk, będziemy składać na pół i łączyć te oczka, które mamy na drucie, z linią oczek poodbierania naszych oczek na podwójny kołnierzyk. Żeby to ładnie połączyć, musimy teraz wiedzieć, które oczka podbieramy i które oczka ze sobą łączymy. I tutaj też od razu taka uwaga, ja mam akurat kołnierzyk przerabiany w rzędach, ale dokładnie ta sama zasada dotyczy kołnierzyka przerabianego w okrążeniach. Jeżeli przerabiacie w okrążeniach, tutaj rekomenduję Wam wywinąć w ogóle robótkę na lewą stronę i zrobić to na lewej stronie. Wtedy po prostu łatwiej będzie Wam pracować z kołnierzykiem i tutaj z podbieraniem tych oczek. Jeśli chodzi o samą zasadę łączenia oczek, to zasada jest prosta, że to oczko, które zostało podebrane tutaj na linii podbierania oczek, musi być połączone ze swoim odpowiednikiem na drucie, czyli to oczko jest odpowiednikiem tego oczka, które było podebrane i te dwa oczka muszą ze sobą być połączone. I to dotyczy tak na dobrą sprawę wszystkich oczek, czyli na przykład to oczko na drucie musi być połączone ze swoim odpowiednikiem tutaj. I teraz jak zidentyfikować te oczka i te nitki, które teraz trzeba podebrać tutaj na linii, gdzie podbieraliśmy oczka na nasz kołnierzyk. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o podbieranie oczek w dekolcie, to możemy mieć różne scenariusze. I akurat tutaj mamy tak 3 scenariusze i raczej te 3 scenariusze będą Was dotyczyć. Pierwszy scenariusz to są oczka, które podbieraliśmy na płasko, tam, gdzie dzianina była w poziomie i podbieraliśmy również te oczka w poziomie. Dalej mamy 2 przykłady tego, jak dzianina była w pionie. I tutaj mamy przykład tego, że w pionie podbieraliśmy wszystkie oczka w dzianinie na nasz kołnierzyk, a tutaj mamy przykład tego, że podbieraliśmy tylko co drugie oczko, na przykład w dzianinie, czyli jedno oczko podbieraliśmy, jedno mieliśmy, jedno podbieraliśmy, jedno ominęliśmy. I teraz jak podbieramy oczka w tych różnych scenariuszach? Jeśli chodzi o te oczka, które podbieraliśmy w poziomie i podbieraliśmy tutaj wszystkie oczka, no to generalnie zawsze patrzymy sobie, gdzie idzie nasza kolumna oczek, którą chcemy jakby podebrać. No i widać, że tutaj jest moje oczko, tu idzie kolumna, tutaj jest moje oczko, tu idzie kolumna, więc tutaj jest moje oczko, tu idzie kolumna i tutaj jest moje oczko. No jak widzicie, w przypadku jakby dzianiny w poziomie, gdzie podbieraliśmy wszystkie oczka, no to właściwie podbieramy każdą z tych pętelek. Raz, 2, 3, 4, tak jak idą jedna po drugie. To samo tak na dobrą sprawę będziemy mieli tutaj teraz w tej części, gdzie podbieraliśmy dzianinę, która była w pionie, czyli tutaj podbieraliśmy oczka brzegowe. I tutaj podbieraliśmy też wszystkie oczka. I tutaj jest dokładnie tak samo. Mam swoją kolumnę oczek, podbieram nitkę. 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 Natomiast tutaj, w tej części, gdzie podbieraliśmy oczka brzegowe, czyli mieliśmy dzianinę w pionie i podbieraliśmy jedno na 2 oczka, tutaj musimy być trochę bardziej uważni, dlatego że tutaj ten łańcuszek pokazuje nam wszystkie oczka, a my podbieraliśmy tylko jedno na 2 oczka, co oznacza, że znowu patrzę na to, gdzie idzie moja kolumna oczek i podbieram oczko tutaj, tak? Patrzę, gdzie idzie kolejna moja kolumna oczek i podbieram oczko tutaj. Patrzę, gdzie idzie moja kolejna kolumna oczek i podbieram oczko tutaj. I jak widzicie, tutaj, ponieważ podbieraliśmy co drugie oczko, czyli jedno na 2 oczka, to tutaj też będziemy mieli co drugie oczko, czyli będziemy podbierać tutaj nitkę, będziemy podbierać tutaj nitkę, będziemy podbierać tutaj nitkę. Także to podbieranie będzie zależało od tego, jak również podbieraliście oczka wzdłuż linii dekoltu, ale właśnie najlepiej zawsze się kierować tą zasadą, że podążam za kolumną oczek względem oczka, który jest na drucie i właśnie będę je zamykać i podbieram to oczko.
No i teraz jak już zamykamy nasze oczka? Zaczynamy od tego, że muszę znaleźć sobie pierwsze oczko tutaj na linii podbierania oczek z tym oczkiem, które mam na drucie. Więc podążam sobie za linią moich oczek i to jest moje pierwsze oczko. To oczko nakładam na drut w ten sposób, żeby było ułożone jak normalne oczko. Czyli przednia nóżka, żeby była skierowana w prawo, tylnia nóżka, żeby była skierowana w lewo. I teraz te dwa oczka przerabiam razem na prawo. W ten sposób. Następnie znajduję kolejne oczko do podebrania. To jest moje oczko. Znowu nakładam je na drut. I przerabiam te dwa oczka razem na prawo. Teraz mam dwa oczka na prawym drucie i przekładam to oczko na to oczko, normalnie tak jakbyście zamykali oczka w takim klasycznym sposobie zamykania oczek. Następnie podbieram kolejne oczko do zamknięcia. To jest to oczko. Nakładam na drut. Przerabiam dwa oczka razem na prawo. I teraz przeciągam to oczko nad to oczko. Pokażę jeszcze raz. Podbieram oczko. Nakładam na drut. Przerabiam dwa oczka razem na prawo. I przekładam to oczko nad to oczko. Jeśli czasami macie wątpliwości też, które oczko należy podebrać, to też patrzcie w ten sposób. Jeżeli tutaj macie oczko prawe, to tutaj musicie podebrać oczko, które należy do kolumny oczek lewych, tak? Ponieważ no, to oczko tutaj na prawej stronie jest prawe, a na lewej stronie jest lewym oczkiem. Więc tutaj widzę, że mamy oczka prawe, oczka lewe. Oczka prawe to było to oczko, które właśnie teraz podebrałam. Teraz muszę zamknąć oczko prawe, więc tutaj kolejne oczko, które muszę podebrać, to jest oczko na kolumnie oczek lewych. Więc podbieram i zamykam. Teraz tutaj mam oczko lewe, więc tutaj będę szukała kolejnej kolumny oczek prawych, czyli tutaj. Podbieram oczko, nakładam, przerabiam i zamykam. I tak kontynuuję do końca.